Cześć, w tym filmie podsumowuję koszty wyjazdu do Dubaju i Abu Dhabi, który trwał 10 dni. Będą przedstawione moje koszty transportu, biletów lotniczych, noclegów, biletów wejścia do głównych atrakcji, produktów spożywczych oraz cen w restauracjach. Zapraszam do oglądania. Z jedną z tańszych opcji dotarcia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest lot liniami Wizz Air. Leciałem do Abu Dhabi, a potem autobusem można dojechać do Dubaju. W moim przypadku lot kosztował około 1000 zł, dwie strony. Doliczyłem do tej ceny koszty dojazdu do lotniska, gdyż lot powrotny był do Budapesztu oraz miałem niespodziewaną dopłatę za bagaż. Dubaj to miasto kontrastu i wizy, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością. Należy pamiętać, że Abu Dhabi, jak i Dubaj to duże aglomeracje, gdzie odległości między dzielnicami są spore. Przemieszczając się po Dubaju niekiedy jechałem 40 km z jednej do drugiej dzielnicy. Sam Dubaj ma powierzchnię około 60 km przy linii brzegowej, a na szerokość 35 km. Populacja miasta liczy 3,5 miliona mieszkańców, a turystów odwiedzających miasto to 16 milionów w ciągu roku. Koszty biletów do głównych atrakcji w Dubaju i Abu Dhabi wahały się od 53 do 200 zł. 我演啊。
Jeśli chodzi o noclegi w Dubaju, to ja wybrałem pokoje przez Airbnb. Ceny pokoju ze wspólną kuchnią lub wspólną łazienką były w okolicy od 100 do 220 zł za noc. To jest lepsza opcja w porównaniu z hotelami, a wybór hoteli jest bardzo duży. Widzimy tutaj hotele 5-gwiazdkowe, gdzie ceny zaczynają się od 3500 zł w górę. Następnie chciałem podsumować cenę produktów spożywczych oraz posiłki w restauracjach i fast foodach. Za zakupy tak na 3 dni zapłaciłem około 98 dirhamów. Były to produkty na śniadanie i kolację, takie jak ser, ryba, chleb, owoce, sok pomarańczowy i woda. Ogólnie ceny nie były aż tak znacząco wysokie. Posiłki na szybko, np. w McDonaldzie, kosztowały od 18 do 21 dirhamów. Natomiast w tureckiej restauracji obiad kosztował 35 dirhamów. W mojej ulubionej filipińskiej restauracji za 35 dirhamów można sobie dowolnie wybrać jedzenie w formie bufetu. Ceny w restauracjach były przyzwoite. Oczywiście wybierałem najtańsze opcje. W Dubaju wiem, że jest dużo droższych restauracji. المحطة القادمة هي Discovery Gardens. The final destination of this train is Transport publiczny w Emiratach Arabskich to autobusy Abu Dhabi i metro, tramwaje, autobusy w Dubaju. Kupuje się kartę magnetyczną zieloną w Abu Dhabi, a w moim przypadku srebrną w Dubaju. Kartę zbliżają przy wejściu do autobusu i tak samo przy wyjściu. Koszt karty srebrnej to 26 dirhamów, 28 zł, gdzie 6 dirhamów to opłata za kartę. Przejazd metrem kosztuje na tej karcie około 3 dirhamów w jednej strefie i 7,5 dirhamów więcej niż 2 strefy. Oprócz karty srebrnej jest jeszcze papierowy bilet jednorazowy Red oraz karta przedpłaceniowa Gold. Gold to karta premium 2 razy droższa od srebrnej, ale wchodzimy do specjalnych przedziałów wagonu na przodzie i z tyłu, gdzie jest mniej osób. Jadąc na wyspę Park Jumeirah musimy kupić osobny bilet na specjalną kolejkę Monorail. Koszt przejazdu w dwie strony w przeliczeniu 37 zł. Parę słów jeszcze o metrze w Dubaju. Są tylko 2 linie metra, głównie nad ziemią. Pod ziemią jest tylko część w centrum miasta. Jest to najdłuższe metro na świecie, w pełni zautomatyzowane, działające bez maszynisty. Jaka jest zaleta takiego metra? Podam przykład na swoim doświadczeniu. Był taki moment w Dubaju, że na przystanku były tłumy ludzi. Przyjechał pierwszy wagonik, tłumy w środku i nie dało się wejść. Za chwilę kolejny pociąg i taka sama sytuacja. Tłumy w środku i na przystanku już pełno ludzi. Myślałem, że będę musiał jechać taksówką. Po chwili przyjechał trzeci pociąg i ku mojemu zdziwieniu był on całkowicie pusty. To jest właśnie zaleta automatyzacji metra. Widzieli całą sytuację na przystanku lub ktoś ją zgłosił i dodali dodatkowy pociąg.
W Dubaju każde pomieszczenie musi mieć klimatyzację. I tak samo przystanki autobusowe są z klimatyzacją. U nas to może być trochę dziwne, jednak na miejscu przekonałem się, że ma to sens. Szczególnie jak jest upał i nie ma gdzie schować się do cienia. Transport drogowy w Emiratach Arabskich jest bardzo dobrze rozbudowany dzięki taniej ropie naftowej. Cena benzyny kosztuje w przeliczeniu 3,20 zł za litr. I'm waiting here. My name Christoph. Tak samo taksówki jak Uber nie jest drogi i kosztuje 21-37 zł w zależności od dystansu. Znalazłem jednak pewną wadę, jeśli chodzi o drogi. Jak widzimy na filmie, wystarczy krótkotrwały deszcz, który może doprowadzić nawet do podtopień aut. W Emiratach deszcz nie występuje za często, ale wystarczy parę minut i jest problem, ponieważ nie ma odpływu wody do kanalizacji. Podsumowując, mój wyjazd kosztowo zamknął się w okolicach 3800 zł za 10 dni. Myślę, że to jest dobra budżetowa cena, którą udało się uzyskać. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is... Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym filmie.